Siemanko, dzisiaj zajmiemy się klejeniem tkanin do usztywnień. Chciałbym Wam pokazać, czego używam, więc od razu przechodzimy do konkretów. Przygotowałem różne tkaniny z różnym podkładem, chyba każdą możliwą wersję. Od takiego gładkiego, gęstego spodu, poprzez filc, standardowe siatki, oraz mikrofibrę tapicerską, którą używam do szyciowych projektów. Jako uzupełnienie jeszcze kawałek skóry. Podkład, na który będę przyklejał tkaniny, to jest tektura introligatorska oraz usztywnienie, które stosuję w torebkach. Jest to pod nazwą salpa lub skóra wtórna, ewentualnie skóra mielona. O tym będę nagrywał jeszcze osobny odcinek, a dzisiaj tylko samo klejenie. Klej, jaki będę używał, to standardowo klej wodny Ecosar. No i przechodzimy już do smarowania. W przypadku tkanin klej nakładam tylko na podkład czy usztywnienie. Nie nakładam tego na dwie strony, mimo że jest to klej kontaktowy i powinniśmy go nakładać na dwa materiały, które ze sobą sklejamy. To robię tak tylko przy skórze. Natomiast przy materiałach klej nakładam tylko na usztywnienie. Czekam teraz, aż klej będzie przezroczysty. Znikną te wszystkie białe plamki. Także odstawiam to na moment i za chwilkę wracamy do klejenia. Mniej więcej tak to powinno wyglądać. I przyklejamy pierwsze tkaniny. Pierwsza próbka gotowa. Odstawiam to teraz do wyschnięcia. Przynajmniej na dzień, żeby to porządnie wyschło. I będziemy sprawdzać, jak się to trzyma. Próbki podeschły, więc teraz rozcinam. Próbki mamy już gotowe. Siła trzymania na pewno jest zależna od tego, jakie jest podłoże przy danej tkaninie. Im ono jest bardziej takie jednolite, zwarte, tym może się lepiej trzymać. Jak jest taki filc dość rozlazły pod spodem, no to tylko będzie za pojedyncze włosy się trzymało. Podobnie jest od rodzaju podkładu, czyli tego usztywnienia, które będziemy używali. Im ono będzie bardziej chłonne, tym ten klej głębiej wniknie w dany materiał i będzie lepiej trzymał. Przy tekturze był już używany klej, jak była robiona, więc tutaj ten nasz klej nie ma gdzie za bardzo wniknąć. Co innego przy skórze. Przy skórze ten klej ma większe możliwości. Bierzemy teraz przykładowo Sky.
Kolejna tkanina. W tą stronę nam się dobrze trzyma. Jak widać, nawet na środku nam się deformuje. Najgorzej jest, kiedy ta tkanina pracuje nam w ten sposób, jakby miała być zerwana, ale na przykład przy torebkach, jeśli mamy gotowy element, to zależy nam tylko na przyklejeniu jej do usztywnienia, ponieważ później jeszcze obszywamy ten dany element albo zszywamy go z kolejnym, więc mamy dodatkowe jeszcze trzymanie i jest mała szansa, że coś tutaj nam się poderwie i odklei się od usztywnienia. Więc naprawdę dość przyzwoicie moim zdaniem się to trzyma. Oczywiście jak złapiemy tu, to oderwiemy, ale to nie jest tak, że pociągamy za końcówkę i to wszystko nam odchodzi od tego usztywnienia. Tutaj mamy błyszczący spód. On jest w sumie najgorszy. Przy skórze, gdzie był klej nałożony z dwóch stron, oderwaliśmy wierzchnią warstwę skóry wtórnej. Tutaj także odeszła nam górna warstwa tektury introligatorskiej, więc nałożenie tego na dwie strony, czyli na to usztywnienie i na materiał, który przylepiamy, daje lepsze efekty, ale w przypadku tkanin nie możemy tego wykonać, ponieważ ten klej przesiąknie nam tutaj na wierzch i popsuje nam tkaninę i cały końcowy efekt. Tu jest podkład z takiego bardzo miękkiego filcu. Otrzymujemy jeszcze takie nieładne zmarszczenia po usztywnieniu tego. Jeśli jest proste, no to fajnie to wygląda, ale jeśli zegniemy, to dzieje się coś takiego. Tak to mniej więcej się wszystko trzyma. No jak dla mnie to jest wystarczający chwyt, zwłaszcza jeśli schodzi nam tutaj ta górna część usztywnienia, no to nic nie jesteśmy w stanie poradzić, ponieważ klej złapał tkaninę dobrze i po prostu wyrywamy wtedy tylko już jakąś część tego usztywnienia, które będziemy stosowali. Więc patrząc na to, że jest to klej wodny, prawie w ogóle bezzapachowy, można używać klejów tapicerskich, tylko trzeba się liczyć z tym, że wdychamy rozpuszczalniki, musi być dobrze wentylowane pomieszczenie, najlepiej jeszcze odciąg, maska na twarz. Nie wiem, czy ktoś lubi się bawić w takie rzeczy, no ja za bardzo nie przepadam, dlatego szukam innych rozwiązań, innych klejów. Jak dla mnie ten bardzo fajnie się sprawdza. Dajcie znać, jakich klejów używacie do klejenia tkanin i jakie są efekty właśnie po klejeniu. Mam nadzieję, że był to dla Was interesujący odcinek. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału i trzymajcie się. Cześć!